Dobra, słuchajcie, oglądamy sobie materiał. Bardzo gorący temat, tak naprawdę to jest materiał z 2 grudnia. Taki youtuber, streamerzy, można powiedzieć youtuberzy, Extra dosyć znany w świecie gamingu, zrobił materiał 30 listopada o PoE 2, w którym zdradził nadzwyczaj dużo informacji i szczegółów i duże zamieszanie się zrobiło z tego wszystkiego. No i możecie teraz widzieć jakiś wysyp filmików. Zapraszam do materiału. Na pewno tutaj się wszystkiego dowiecie i będziecie wiedzieć, co jest 5 plus Oh game. boy, alright, so Path of Exile 2. The reviews are in. Good news is they're looking quite positive, with early impressions confirming our suspicion that this could be the best ARPG of all time. Bad news, though, is that not everyone's happy review codes even exist, let alone that there are people out there already playing through the entire game. So, let's talk about it. Earlier today, the first Path of Exile 2 review was released, coming from YouTuber Fextralife. In the 15-minute video, he said quite a few interesting things about the game. Here are some of the highlights. He refers to PoE 2 as the, quote, Dark Souls of ARPGs. We're never escaping this, right? Dark Souls will be with us forever. Now, mainly here, he... Powiedzcie w komentarzach, jak do tego podchodzicie, do Dark Soulsowości w PoE 2, bo to jest coś, co mnie najbardziej interesuje w PoE 2, bo no lubię Souls-like'i, nie? Robiliśmy challenge, malenie na pierwszym poziomie nago i tak dalej. He was referring to the fact that the game is quite challenging, with no difficulty options to pick from, and even playing through the campaign as it was quite difficult. Lots of challenging boss fights were there that he found quite rewarding to overcome, and that the game gave him a similar feeling in terms of its difficulty to the likes of Dark Souls or Elden Ring. He said that the maps are large, estimated... Jestem bardzo ciekawy feedbacku ludzi, którzy nie grają w hack and slashe w ogóle, albo mało grają w gry, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby kampania była na dłuższą metę stopującym aspektem. Generalnie PoE 2 będzie, z tego co wiemy, prostszą grą od PoE 1, jeżeli chodzi o ogarnięcie buildów i rozgrywka jest dużo wolniejsza. Także wydaje mi się, że PoE 2 jest dużo przystępniejsze dla nowych graczy i tych, którzy nigdy nie grali w PoE. I też mam o tym na kanale materiał, to możecie sobie sprawdzić, czy PoE 2 jest dla ciebie i żeby się nie bać. It takes a full hour to go from side to side. That sounds crazy, but we'll see. He also mentions that there was just a great sense of discovery while playing, to be it discovering new lore, unlocking new mechanics, finding new enemies and areas, etc. Now, one quote that I absolutely loved was that with the amount and variety of content, that it feels like 3 games rolled into one. Love to see it. The campaign, he estimates, was about 35 to 40 hours, but after that, there's of course loads of endgame, and he mentioned Tutaj była akcja z tym właśnie, z tą soulsowością, na przykład jedna z mechanik przedstawiona, blokowanie tarczą i stamina tarczy. Nie możemy wiecznie blokować tarczą, tarcza blokuje 100% obrażeń, ale mamy coś takiego jak stamina tarczy, tutaj ten pasek, jak załaduje się do pełna, nasza postać się zmęczy i będziemy zestunowani lekko i będą mogli nas dobić. Piękne sprawy. Loads of endgame, and he mentioned feeling like he just scratched the tiniest surface of what's on offer after spending 40 hours with it, potentially saying that this could be the all-time king of the genre. He also mentioned that it feels like there are limitless combinations of builds, that respecking is much easier than it has been in the past. He thought the dark theme and overall art direction was outstanding and clearly inspired by Diablo 2. He felt it was the most dynamic combat in any ARPG he's ever played, and Fextralife has played quite a few. He also talked about things like the details on the skill effects and boss designs being some of the best he's seen in the industry. He was blown away by the amount of detail. He did play on controller for a bit and said that it feels like the game was designed for controller first. Interesting, saying that it plays even better than Diablo 4 did on a controller. Now there were some negatives mentioned. To jest bardzo ciekawa informacja dla wielu graczy, że tutaj podobno kontroler jest bardzo propsowany, przynajmniej przez Fextralife'a, który twierdzi, że no, lepszy niż Diablo 4, a z tego co wiem, kontroler do Diablo 4 był bardzo hypowany, że no, odczucie jest wspaniałe. Także jak ktoś tutaj jest konsolowym świrem, to dobra informacja. Including the fact that he saw a few bugs and got crashes during the review process, and also that maps felt a little empty in terms of the amount and frequency of events. Now that said, he wrapped it all up by saying that he strongly believes PoE 2 will cement the studio as one of the all-time greats among the likes of FromSoft or Larian. Now I would argue that GGG is already there just with PoE 1, but that's besides the point. And you know what? All of this sounds great to me. I am so happy to hear
clear that the game is turning out Ale? nicely. So what exactly is the problem then? Well, Okay. there's two main things happening here. One is that the review was posted way prior to embargo, apparently near Tak, i tutaj zaczynamy mini drameczkę, mini aferę. a week before it was supposed to come out. And number two is that everyone was under the impression that there would be no early access prior to the early access public launch, that there would be no early review copies of Path of Exile 2 prior to that December 6th release. Those weren't supposed to happen as far as everyone was concerned. So what exactly is going on here? Well, I will tell you right after this. So let's get into the major issues around everything that's been going on over the past 24 hours. So the first big thing is that it appears like Fextra Life posted their review, let's call it a tad early. At the time it went live, it was the only one out there. No. Which had everyone speculating, are they the only outlet who got review codes? Now, no, as it turns out, they just posted far prior to the actual embargo. Now, after not too long, Fextra Life did take their video down. It was self-removed, and as of this recording, it is no longer available for viewing. You cannot go check No właśnie, dlatego to zostało bardzo szybko zdjęte, no nie? the review yourself. Now, everyone was quick to blame them for breaking embargo because, of course, right, this is not a good thing. You shouldn't be doing it. But apparently the fault lies with the developer, Grinding Gear Games. They said themselves on Twitter, unfortunately, there was a miscommunication with Fextra Life that resulted in a video being posted early. This was a mistake on our end and is in no way on Fextra Life. Now, I was seeing some speculation that the developer might just be falling on the sword here, that they are lying about it being their fault so as to save Fextra Life from getting hate. The argument that I've seen being, if it was GGG's fault and there was a miscommunication, why didn't any of the other outlets break embargo? Like, why was it only Fextra Life who broke embargo? They all got the same embargo timing, right? And that sounds simple, right? But surprise, things are rarely as simple as they sound. As someone who has done quite a few reviews and previews in the past that come with embargoes, I can tell you the process looks different all the time, and it can often be quite a bit messy. So sometimes you get all of the info, the embargo timing, basic details on the Kiedy schodzi embargo, to zależy jak się umawiacie, tak samo było z Diablo 4 jeszcze przed betą, żeby sprawdzić endgame'owe mechaniki, ale nie mogłeś tego opuszczać, nie mogłeś nawet mówić o tym, bo to nawet nie chodzi o footage video, tylko ogólnie o mówieniu o tym. the installation and review guides, all of it comes nicely in a package in a pre-made PDF. Everyone gets the same PDF with all the same info. Easy, right? Like no confusion to be had. Sometimes that happens. Other times, it's just a literal email from some contact at the company or in relation to the company that says, hey, here is the game code. Embargo lifts at such and such a time on such and such a day. Let us know if you have any questions. And then that's it. It's literally just an email that somebody sent with a couple of lines of info. And many times this will be like a back and forth conversation with them, giving you the code and then saying embargo comes later and then sending the embargo. And this process can and does vary wildly from game to game, from review and preview to review and preview. You also have to keep in mind that a lot of times this process is handled by a third party. So it's not even a media contact or someone who actually works at GGG who is handing out this information. Many times developers will hire agencies to do all of the back and forth communication for pre-launch reviews. The point is, it is very possible that yes, somebody actually made a mistake when sharing the review info with Fextra Life. And this isn't me trying to build a case to defend them. I'm just letting people know this stuff can often be like way more casual and messy than you would assume. It is absolutely possible that somebody Tak, ale mimo wszystko jeszcze wygląda w taki sposób, że nie ma żadnego PDF-a albo większej umowy parostronicowej albo cokolwiek, jakichś tam szczegółów, bo to zależy od firmy, to jednak dalej ten sam mail czy te same PDF-y są wysyłane do wszystkich ludzi na zasadzie kopiuj wklej. Więc dlatego tutaj najdziwniejsze jest w tym wszystkim to, że tylko jedna osoba z parunastu się wyłamała, gdzie no najprawdopodobniej dokładnie co do kropeczki, co do przecinka dostawała to samo pismo, czy ten sam mail, nie? To właśnie o to chodzi. No zobaczymy dalej, jak to się rozwinęło. screwed up, they gave them the wrong day, they accidentally typed the wrong time zone, they didn't even include a time zone. Mistakes like this happen somewhat frequently. In fact, I can tell you I have been sent wrong embargo information on numerous occasions, and I'm not talking like just once or twice. It's happened several times over this past year alone. Now, fortunately, those were all correct
corrected prior to me posting, either because I decided to double check to make sure that the information was accurate, or because they send a follow-up email that says, hey, we made a mistake, the embargo is actually at this specific time and day instead. Now, of course, I don't know exactly what happened in this particular situation, we're all just guessing, but I do believe Grinding Gear Games. Like, I don't think they're lying about this being their fault, because I've been a part of this process so much over the years that I can tell you mistakes are not uncommon. And frankly, I think it's ridiculous to think that the devs would be lying here. If there was no miscommunication, GGG could have just not mentioned the embargo break that happened, right? They took the video down, they could have just ignored it, but they made a whole big post about it, I think because it was their fault. There's really no sense in them lying to cover Fextra Life's butt. When somebody breaks embargo purposefully, you know what happens? You get blacklisted and you don't get codes from that company ever again. The devs are not coming out lying to cover up somebody else's screw up. Like, I at least have never seen this happen. Maybe this is the first time, right? But anyways, that out of the way, this isn't even the biggest issue that people have right now. Like, this isn't the main reason people are upset that because Fextra Life broke the embargo, right? The main reason that a lot of people are really upset right now is just the fact that pre-launch review codes are even happening. Many were under the impression that this wasn't going to be the case for Path of Exile 2 and that we would... Bardzo dużo osób nastawiało się na to i była taka powszechna opinia, przekonanie, że wszyscy co do jednej osoby, co do jednego streamera ruszą tak jakby z tą samą dawką wiedzy. Oczywiście pomijając wersje, w których grali na spotkaniu, streamerzy byli zapraszani przecież tam do siedziby GGG, tam było przegrywanie demek, dosłownie jakieś pół godziny, 45 minut, no to jest jednak coś innego całkowicie niż granie w grę wcześniej, no nie? Co może dać ci edge'a, co może dać ci pewną przewagę, no nie? I te pytania. Czy będziemy wszyscy ruszać w tym samym momencie? Czy punkt startu wyścigu będzie w tym samym momencie? Niektórym bardzo na tym zależy. Traktują to jako niesprawiedliwe, nawet jeżeli tutaj nie mówimy o żadnych pieniądzach do wygrania i tak dalej. Chociaż wiadomo, że jak jest się streamerem i ma się insight gry wcześniej, no to te streamy mogą być ciekawsze i mogą zachęcić więcej widzów, bo ktoś tam szybciej przejdzie dany etap gry, sprogresuje, będzie znał questy, więc może nawet zrobić delikatny pseudo speedrun tej kampanii. Przez to, że będzie pierwszy, no to przyjmą więcej widzów, a potem więcej pieniędzy. Dla streamera na pewno to jest fajne i to się liczy, ale czy to bardzo porusza was jako społeczność? Czy jest tu ktoś ze społeczności Path of Exile, który gra tak bardzo, bardzo długo? Tylko widzisz, żebyś źle nie zrozumiał, Łuki. To nie jest tak, że mają wcześniejszy dostęp do już Early Accessu i jak my się zalogujemy, to oni będą mieli endgame, tylko będą mieli wiedzę. Więc tak naprawdę dojdą do tego wcześniej, no nie? Czy wyścigu na Early nie ma Stalker? No nie wiem! Wydaje mi się, że wyścig jest. Tak jak to było w przypadku Diablo 4, wyścig jest. Bo to, że to się nazywa Early Access, to, że tam mamy tylko te 3 akty razy 2, na drugim poziomie trudności będzie kolejny, to jest oczywiste. To nie jest pełnoprawna, pełna wersja gry, ostateczna, ale to nie zmienia faktu. Diablo 4 wychodziło, na becie już był wyścig, nie? Rod Ferguson walnął taką głupotę a propos Early Accessu Diablo 4, że ci, którzy mieli dostęp do całej gry i ci, którzy mają Early Access, nie mają żadnej przewagi w stosunku do tych, którzy będą grać w Diablo 4 wiele dni po nich. Żadnej przewagi. Czas i wiedza to jest ogromna przewaga. Jeżeli Fextra Life grał, to inni streamerzy mieli dostęp, albo teraz będą mieli, jakieś kody są wysyłane, to ci ludzie mają oczywistą przewagę w jednym z najważniejszych zawsze wyścigów, czyli na premierę gry. I czy to jest premiera gry oficjalna, beta testy Early Access, to jest to launch gry. I pierwszy taki szeroko pojęty dostęp. I jest to wyścig na pełnej kurwie. Czy ktoś to tak traktuje, czy nie? I jest to wyścig? Oczywiście 95, 7, 8, 9% ludzi będzie miało ten wyścig w dupie, ale to nie znaczy, że jak się nie bierze udziału w wyścigu, to że wyścigu nie ma. Tak zawsze jest na premiery takich gier. Zwłaszcza, że ludzie są zażarci. All be playing the early access version of the game for the first time together on December 6th. So what's happening? Well, GGG addressed this as well in their tweet by saying, we've seen some speculation that some people might already have access to the early access version of Path of Exile 2. To clarify, some traditional games media have been given access to a review version of the game. Part of the stipulation that media were given is that this is for review purposes only. They may share their opinions of the
game but are not allowed to produce guide-style content from this version that would spoil the discovery of the game or post unedited playthroughs. They are not playing on the same servers as the early access version, so none of the progress will be kept. In addition, all of the content they produce is embargoed until the early access on December 6th, so no content is supposed to be posted until then. That's then when they said, sorry, we had a miscommunication with Fextra Life, it's not their fault, it's ours. And then they wrap up by saying, on release day, we want players to be able to make a more informed choice about if they would like to buy a key. We believe that allowing traditional games media access should be able to accomplish this without spoiling the game. Okay, so there you have it. They have sent out review codes to traditional games media. This was done with the caveat that they couldn't post any guides or full walkthroughs. It was on entirely separate servers, so no progress will carry over, and the embargo is set to lift on December 6th when the game officially launches into early Okej, czyli oni nie mogą nic mówić aż do Early Accessu. access. Now, besides the fact that now that we know the embargo is for December 6th, that means whatever miscommunication may have happened with Fextra Life was hilariously massive. Like, they gave an embargo timing that was 6 days wrong. Excuse me? I don't know how that happens, but like I said, it's a sloppy process. There is miscommunication. People are misinformed. Sometimes the people relaying the information, the in-betweens, the agencies that are working with the developer and publisher and sharing the information and dealing with all the reviewers, sending out codes and all that. Sometimes somebody just doesn't know everything, or they get something wrong, or they type something wrong. Like, that does happen. But anyways, that aside, people are just upset at the fact that anybody is playing the game prior to its full release. Why? Well, there's a few very particular reasons. For starters, people just have an issue with Fextra Life in general, them getting access, because mainly, besides people who just don't like Fextra Life for a variety of reasons, which I think are justified. I don't have a personal grudge against the guy or the channel, but I understand why some people don't like him, for the embedded Twitch view boosting that he does, for some of where they're getting their guide informations, for the quality of their guides, you know, whatever. He's not what many consider traditional games media, because they do run a wiki. Whatever you think of that wiki's quality, they do have a wiki with guides and information, and it even... Jak generalnie wychodzi nowa gra, to Fextra Life daje build do tej gry, oni są bardzo szybcy. Są te buildy przystępne, podstawowe i są okej, nie? Bez wchodzenia w jakieś giga szczegóły. On jakby w wielu kategoriach i dziedzinach pływa, więc też nie można się spodziewać, że jakiś high-end game'owy content będzie robił z każdej gry. Like, they may have already started populating their wiki with info that was acquired during the review, which I wouldn't be too surprised if they have at least got that process going. If they've truly played the game for 40 hours and they're going to have a wiki on PoE2, they do have a wiki on PoE2, they're at least going to start pre-filling out that information, even if it's embargoed for a week after launch, although it looks like some of that went live and then they took it down. But anyways, the point is, someone like Fextra Life isn't really just traditional games media, because they have a wiki and they do post guides, and this makes it counter to GGG's stated philosophy of not wanting to spoil the discovery phase of the game prior to launch. Wiadomo, że nie chcą, żeby poradniki były opublikowane, materiały, co jasne jest powiedziane w embargo, więc wiadomo, że to nie powinno się stać. Czy to Fextra Life jest od poradników, czy by nie było od poradników, nagle by takie coś strzelił, czy ktokolwiek inny by to zrobił, nie ma znaczenia. Dajcie znać, jak wy podchodzicie do PoE, czy ktoś z was czeka na poradniki na pełnej, żeby ktoś tam was za rączkę pociągnął, czy absolutne odkrywanie samemu wszystkiego. Not wanting to spoil it in general. If a review outlet like IGN or YouTubers, someone like SkillUp, if they get a review, we know it's going to be like a focused on the base game and sort of a one-off thing. Like, there is little to no risk of outlets like that, of people like that, of channels like that, spoiling the experience and ruining the discovery of the game, especially for the late game and end game content. Like, it's not going to happen. But that brings us to the other thing that's causing complaints here. It's that players don't want the game solved prior to release. And this is a valid concern. I totally understand it. It's one that was widely expressed during the launch of Diablo 4, because with that game, myself and many others... Nie wiem, czy Diablo 4 to dobry przykład. Diablo 4 nagromadziło ludzi, którzy nie lubią grać w grę sprawną, tylko chcą uczestniczyć w procesie naprawiania tej gry i to dalej następuje. access to D4 prior to it coming out, and specifically the hardcore sweats. Tak, mieliśmy dostęp do Diablo 4 przed premierą, przed betą nawet, ale okazało się niestety, że to nie potrzeba im miesięcy na zaadresowanie najważniejszych rzeczy,
tylko lat, a najlepiej nowej gry, bo ta gra mechanicznie od podstaw, już od samej bazy była po prostu mobilkowa, no. blasters. They basically had the whole game figured out before it launched, like with leveling and endgame class build guides, with boss fighting tactics, with farming routes, so on and so on. I think especially for a genre like ARPGs, there's a lot of people who want to feel like they are part of that discovery phase all together as a community at the same time, and that people who aren't YouTubers or aren't guide makers also have a chance to come up with some of those great builds. Like there's people who have find value in that, so that's something that gets taken away when people have access to the game 2 to 3 weeks prior to launch. I to jest bardzo ważne, co on poruszył. To jest mega ważne, bo niektórzy z was muszą uwierzyć, że to się naprawdę dzieje, że takie launche i wcześniejszy dostęp przez niektórych to jest edge, to jest przewaga wiedzy i przewaga możliwości. Co z tą wiedzą można zrobić. I tak, niektórzy streamerzy mogą pokazać ludziom coś nowego, mogą zrobić poradnik szybciej, mogą dostać się do endgame'u szybciej, jak będziemy mieli wszyscy już dostęp, a jeżeli dostaną się do endgame'u szybciej, to mogą być bardziej na świeczniku. Niektórzy ludzie będą chcieli wiedzieć, na co się przygotować. Chcemy słuchać porad od lepszych, albo od tych, którzy są dalej w grze. Wielu z was nie chce sobie spoilerować, jasne. Odkrywać samemu, jasne, ale to się dzieje i to jest ważne. I to samo mówiłem przy premierze Diablo 4. I nawet nie chodzi tylko o streamerów, co ludzie, którzy nie są streamerami, mogą w jakiś sposób się pokazać, no nie? Jeżeli by wszyscy mieli dostęp od linii startu, jak jeden mąż, to każdy miałby mniej więcej tyle samo czasu na ogarnięcie gry. Oczywiście ci, którzy grali w tego typu gry, mają zawsze edge'a, albo w PA1 dużo, będą mieli lekką przewagę, ale nie będzie to przewaga bezpośredniej znajomości gry, więc na przykład tacy ludzie będą mieli szansę, a w tym momencie ich szanse no bardzo mocno maleją, więc to jest ten clue oburzenia ludzi, tylko dla mnie to było niesamowite, że bardzo dużo głosów do mnie dochodziło, że jest takie powszechne oburzenie w PoE 2, w community PoE przede wszystkim, że jest aż tyle zamieszania, że ludzie się przed tym buntują i się bardzo wkurwili. Lonflare, przecież była wielka imba, jak w D4 były jakieś nagrody za level set na hardkorze. Niektórzy mieli wersje recenzenckie, na przykład Wodidżu i tak dalej, i streamerzy, i oni jakby szli na hardcore. I tam była taka sytuacja w Diablo 4, że niektórzy mieli dostęp do całej gry. My mieliśmy dostęp do endgame'u, przed betą i tak dalej, ale niektórzy mieli dostęp całej gry. Dosłownie chwilę przed early accessem Diablo 4. I to dawało niesamowitego edge'a, znajomość questów, zapamiętywanie questów i najgorsze było to, że Blizzard zamiast zrobić ten wyścig hardkorowy po jakimś czasie, to zrobił ten wyścig na early accessie Diablo 4, czyli od piątku, gdzie premiera Diablo 4 miała być parę dni później, 3 albo 4 dni, we wtorek. I oni to zrobili specjalnie, żeby jeszcze bardziej zmotywować ludzi do tego, żeby wziąć udział w wyścigu hardkorowym. I najlepsze było to, że ci, którzy mieli wersje recenzenckie, mogli w tym wyścigu brać udział. I była potężna drama, ja też nagrywam ten film, że to jest w ogóle plucie w twarz fanom Blizzarda, plucie w twarz wszystkim ludziom i naciskanie na to, żeby jeszcze więcej ludzi kupiło Early Access i miało szansę być zapisanym na jakimś jebanym pomniku w siedzibie Blizzarda. I tam pierwsze 1000 osób mogło być zapisanych, a najlepsze było to, Blizzard tak to szybko powydawał, bo się oczywiście spieszyli, że nawet nie mieli in-game'owego systemu trackingowego techników i tych osób, że automatycznie po biciu setki na HC jakby zostajesz zanotowany, dostajesz w ogóle achievement w grze. Takie rzeczy to nie jest problem. Takie rzeczy Blizzard robił już od ponad 15 lat, jak wyszły achievementy w Wrath of the Lich King, kiedy jakaś gildia zabijała pierwszy raz bossa na realmie albo na świecie, dostawałeś Realm First Achievement. Instant! A teraz, w 23 roku, jak D4 wychodziło, Mount Everest, nie ma szans. Nawet tego nie zrobili i zmuszali graczy, żeby postowali swoje setki HC na Twitterze. To było tak żałosne. I wtedy Rod Ferguson powiedział, że przecież to, że Wodidżu czy inne osoby mają dostęp do całej gry parę dni przed premierą, to nic nie zmienia, bo ich postaci zostaną usunięte. Idzie to. A tam były merytoryczne komentarze na Xie, że ale stary, jakby Rodzik, otrząśnij się troszeczkę, nie? Jakby wiedza, znajomość questów. Hello? No nie? Nie, nic to nie zmienia. Nic to nie zmienia. Wszyscy startujecie od pierwszego levela, więc nic to nie zmienia. I tak sobie gadacie z Rodem Fergusonem. I tak sobie gadacie.
and especially people who are the type that are going to be figuring all this stuff out. So yeah, the concern is more so that Fextralife running a wiki and posting guides, he isn't quite the same as, again, like an IGN or a YouTube reviewer like SkillUp who gets a review code, because they're not going to be posting endgame build guides, right? And meta builds. Now, I will say, though, at the same time, people are expressing this concern. I really don't think it's an actual issue, because Fextralife in particular, in my eyes, is way closer to traditional games media than he is to the hardcore ARPG enthusiast. Oczywiście. And what I mean specifically is I am under zero impression that any guides Fextralife comes up with are going to be anywhere remotely close to the best, to meta. On zrobi jakieś wstępne poradniki, ale one będą bardzo niezaawansowane. Wejdzie w te rzeczy, więc na pewno, jeżeli ktoś będzie chciał jakieś poradniki, to oczywiście ja będę też robił, a na pewno będziecie mogli na kanale znaleźć dużo takich poradników, bo wsiąkamy w PoE 2 na pełnej. I też robiłem mnóstwo poradników z D2R przez 3-4 lata, jestem też speedrunnerem, trafię mocno wejść w mechaniki, lubię to robić. I też będą ludzie, którzy zjedli na PoE zęby i do takich ludzi raczej będą ludzie chodzić po poradniki endgame'owe, a nie do Fextralife'a, także tutaj whatever. Being the ideal thing, Cześć, and actually being the solution to whatever problem is in the game, right? It's not the same as the ARPG blasters out there, people like Rex and DM and Rob, any of the crew on Maxroll and Icy Veins, for example. Those players getting early access does mean the game would be solved prior to launch, and as far as I'm aware, GGG hasn't given pre-launch codes to that Sześcioosobowe party w PoE, laska. portion of the community. So even though Fextralife does run a wiki and post guides, I really don't think there's legitimate concern of them solving the game. They could certainly still spoil stuff though, and if they're already filling up their wiki, that may end up happening depending on when that wiki embargo is. Well, Fextralife and embargo timings, you know, that's kind of a touchy subject as of this video, right? But truthfully, yeah, like... Szczerze nie widzę tutaj wielu kontrowersji, jakoś tak bardzo, po prostu zajebeczka GGG, bo jeżeli oni sami się do tego przyznali, to tak się przyznali i musimy to zaakceptować. Nie widzę powodów, żebyśmy tutaj jakieś teorie spiskowe wyciągali albo najeżdżali na Fextralife'a. Wiadomo, że tutaj Fextralife'a nie każdy lubi. Przez to, że te poradniki są takie płytkie bardzo. Dużo oburzenie ogólnie zjawiskiem, że ktokolwiek miał dostęp wcześniej. Nawet nie chodzi o to, że zostało embargo złamane, bo ten film został bardzo szybko zdjęty i raczej no, ludzie się nie podowiadywali zbyt dużo, nie pospoilowali sobie gry. Tylko chodzi o sam fakt tego, że ktoś ma jeszcze wcześniejszy dostęp i to by się nie zmieniło, czy Fextralife by złamał embargo, czy nie. Także generalnie no ciekawy temat. Wyjaśniliśmy tutaj całą aferę. Na pewno będą wam się pojawiały filmiki teraz cały czas przez 2 dni o tej aferze, ale jak ktoś dotarł do tego momentu, no to przynajmniej wiecie o co chodzi i wszyscy kręcimy się wokół tego samego drzewa. Myślę, że wszystko jest wyjaśnione. Nie ma co przedłużać tego filmu i tak sobie trochę pogadaliśmy. Koniecznie dawajcie znać w komentarzach, co sądzicie przede wszystkim o tym. To jest mega ciekawe, bo tak naprawdę ja poznaję community PoE tak mocniej. Na pewno, jeżeli gra okaże się taka, jaką zapowiadają, to możecie być pewni, że się zakorzenimy tutaj. Także na pewno możecie spodziewać się poradników, materiałów, nowości i tak dalej, i tak dalej. Kanał na YouTubie to będzie Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3, nowości z Diablo 4, PoE 2, nowości z PoE 2 i wszystko wokół co się dzieje. Będą też poradniki, także subskrybujcie koniecznie kanał na YouTubie. I co? Widzimy się na kolejnych filmach albo na kolejnych streamach na Twitch TV NIGDY od około 17:30. Elu!